Coś pięknego, patrzcie. Kolejny to jest najmniejszy kościółek, też Świętej Marii. Nie wypowiem z dalszej części, bo to jest coś na L, ale zobaczcie, że jest piękny. Blieskirchen jest najmniejszym z 12 kolońskich kościołów romańskich, ale ma wielkie znaczenie historyczne i artystyczne. Znajduje się w południowej części dzielnicy Altstadt, tuż nad Renem. Zbudowany między 1198 rokiem a 1225 rokiem. Położenie kościoła nad Renem narażało go na częste powodzie. W 1784 roku wyjątkowo niszczycielska powódź zniszczyła część jego wnętrza. Gdzieś bocznym wejściem mamy wejść. Okej. O, wilkołak. Ty zawsze uwierzysz, że wszystko jest zamknięte. Zobacz. Szyfer Madonna jest kluczowym elementem kościoła Świętej Marii. Ma ponad 2 metry wysokości i choć pierwotnie znajdowała się na zewnątrz kościoła, obecnie jest eksponowana w jego wnętrzu. Tło szyfer Madonny stanowi fresk przedstawiający przewoźników na Renie witających Madonnę z Blieskirchen. Witraże filtrują naturalne światło, tworząc zarówno kolorową, jak i przyciemnioną atmosferę w ciemnym kościele. Kościół Świętej Marii zachwyca kilkoma witrażami, z których niektóre pochodzą z początku XVI wieku. Przedstawiają one różne sceny religijne, w tym ukrzyżowanie, zwiastowanie, Maryję, Matkę Jezusa i innych świętych. Wnętrze kościoła odsłania prawdziwe skarby sztuki. Na szczególną uwagę zasługują dobrze zachowane średniowieczne freski z XIII wieku. Bombardowania z czasów II wojny światowej powodowały poważne zniszczenia, zawalając znaczną część dachu i sklepienia nad emporą. Freski te, które przetrwały zniszczenia II wojny światowej, ułożone są w narracyjnej sekwencji, obejmującej 3 przesłanawy głównej. Freski są tematycznie powiązane. Sceny ze Starego Testamentu na ścianie północnej i odpowiadające im sceny z Nowego Testamentu na ścianie południowej. Kościół ma strukturę trójnawowej bazyliki, budowany na podwyższeniu, aby chronić przed częstymi wylewami Renu. Kościół Świętej Marii w Blieskirchen stał się architektonicznym symbolem stylu romańskiego, łącząc w sobie charakterystyczne wpływy regionalne, a jednocześnie podkreślając związek kościoła z nadrzecznym dziedzictwem kolonii. Ukryte w szklanych gablotach skarby kościoła obejmują tacę do mszy świętej z małymi dzbankami na wino i wodę, kielich z apostołami, monstrancję i naczynie na olej używane podczas namaszczania chorych. Przestrzeń kościoła otula przyjemne, spokojne światło, tworząc atmosferę zachęcającą do kontemplacji i daje poczucie ponadczasowości. Można się poczuć naprawdę jak w średniowiecznym kościele. Freski w kaplicach bocznych, ukończone około 1270–1280 roku, przedstawiają żywoty świętego Mikołaja z Miry i świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Idziesz na chór? Coś pięknego. Chrzcielnica pochodząca z XII wieku ma kształt ośmiokąta. Jej miedziano-złocony klosz jest późniejszego pochodzenia, z XVII wieku. Nad chrzcielnicą znajdują się 4 kamienne figury z historycznego ołtarza głównego, przedstawiającego Mikołaja, Piotra, Pawła i Maternusa. No to chodź. Idziemy na górę. O, chyba zakartowane. Zamknięte. Zamknięte. No cóż, trudno. Innym razem.
Ambona pochodząca z 1880 roku zawiera wygrawerowane sceny przedstawiające nauczającego i uzdrawiającego Chrystusa, w tym wizerunki Jezusa i Nikodema oraz Jezusa i Samara. Ten hotel, tak? Tak, idziemy po hotel, idziemy po samochód, jedziemy pod katedrę, bo nie wiedzieć czemu nagle się zrobiła pierwsza po południu. No. Znaczy wiadomo, przeze mnie. W latach 1198-1225 kościół osiągnął obecną formę charakteryzującą się sklepieniem kolebkowym i podwyższonym chórem wschodnim, flankowanym przez dwie wieże o konstrukcji inspirowanej przez świętego Kuniberta i świętego Seweryna. Z powodu ograniczeń finansowych kończono jednak tylko północną wieżę. W latach 80. XX wieku elewację kościoła odnowiono, nadając jej oryginalną romańską kolorystykę: róż, szarość i biel. Obecnie zarówno kościół, jak i przylegające do niego budynki, w tym zakrystia i dom kościelnego, są wpisane na listę zabytków chronionych.